Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w sumie zastanawiałam się, na jaki kanał mam wrzucić ten odcinek, a bardzo chciałam z wami o tym pogadać, bo od jakiegoś czasu bardzo często widzę filmiki na TikToku, które pokazują old Mamiko, co się z Mamiko stało i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie te filmiki mnie cieszą, dlatego że powodują jakąś dyskusję. Bo nie oszukujmy się, ale ja kilka lat temu po prostu skończyłam się jako youtuberka. Wynikało to, podejrzewam, no, z różnych czynników, a na pewno z tego, że po prostu już nie byłam atrakcyjna, żeby oglądać moje filmy. Moje filmy widocznie były zbyt nudne, nieciekawe, powtarzalne. Nie było w tym nic, czego oczekuje w dzisiejszych czasach widz, więc po prostu zrozumiałam. Ja zawsze znam swoje miejsce w szeregu, nie wychylam się tam, gdzie mnie nikt nie potrzebuje i po prostu robiłam swoje, ale to wszystko tak stopniowo umierało. W ogóle właściwie tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo mam wam no, sporo rzeczy do opowiedzenia i tak naprawdę dyskusja, dzisiaj wrzuciłam filmik na TikToka, który zmotywował mnie do tego, żeby nagrać taki odcinek, znaczy zmotywował. Ja taki odcinek chciałam nagrać, tylko zastanawiałam się, czy ktoś będzie tym zainteresowany, a jako, że ten trend wrzucania filmiku, co się stało z Mamiko, porównywania do brainrotów, które nagrywam na shortsy, które też rzucam na TikToki. Wiecie, ten trend na takie porównanie właśnie troszeczkę zaczął iść wiralowo, na TikToku głównie, znaczy właściwie tylko na TikToku to widziałam, no to postanowiłam, że dzisiaj nagram coś takiego samego, mojego TikToka, tylko że zamiast porównać bombsite, bo każdy zawsze to zostawia z bombsite'em no to ja to porównam z moimi coverami, które aktualnie wrzucamy z Darnim na Instagramy, na TikToki, na shortsy, wszędzie po prostu je wrzucamy. I są też wiralowe, ale nie są tak wiralowe jak brainroty, jak na przykład jak śpiewam Sigma Boy, imitując dźwięki różne, jakieś tam bajkowe, naśladuję mamę, tatę, babcię, dziadka i idzie to wiralowo, bo największy viral w ostatnim czasie, jaki zrobiłam, to 62 miliony wyświetleń na TikToku i ma to też sporo lajków i to się bardzo kręci. I ogólnie, dobra, wrócę do czasu jeszcze może przed 5 lat, kiedy ja sobie, wiecie, tak działałam, zaczęła się pandemia, ja sobie tam jakoś, wiecie, działałam na uboczu, zrobiłam swoje rzeczy. Ja miałam jakieś takie swoje większe momenty, które byłam bardziej wyhypowana, no zaczęło się od gorsetów, wtedy był największy boost, później byłam u Donatana, później był bombsite. Więc to były takie 3 kwestie, z których zawsze byłam znana, w które spowodowały, że, wiecie, dostawałam taki nagły boost. I właśnie podejrzewam, że każdy z was jest z jednej z tych 3 kategorii, no i jeszcze ktoś może mówić, że jest z kategorii nie, ja cię znam z Twitcha, bo to jest też ta kategoria, w której też się wybiłam, bo kiedyś jednak byłam dosyć znaną streamerką na Twitchu, jednak porównywanie zasięgów z Twitcha i porównywanie zasięgów do YouTube'a to jest w ogóle coś innego, no bo Twitch zawsze był jakąś taką niszą i czasem mi się może głos łamać, bo jestem jeszcze chora, więc cieszę się, że znalazłam sobie zajęcie na czas, kiedy jestem chora, bo mogę to po prostu teraz nagrywać. Dzisiaj siedziałam i odpisywałam na te komentarze i się mega cieszyłam, bo to była, wiecie, taka wymiana z moimi widzami. Ja czułam, że to są ludzie, którzy mnie faktycznie obserwowali. No i dobra, i wracając do tematu. Zaczęła się pandemia, był to, jedni powiedzą, że dobry czas, drudzy powiedzą, że ciężki czas. Dla mnie to był taki czas, że ja się po prostu bałam, co dalej, bo ja nie byłam wtedy, znaczy ja nigdy nie byłam topową youtuberką. Ja byłam zawsze gdzieś tam, ale ja nie byłam nigdy tą topową. I ja jakoś tak za bardzo się nigdy nie wychylałam też, żeby tą topową youtuberką być. Miałam jakieś tam kolaby, ludzie mnie zapraszali, był taki okres, że ludzie zapraszali mnie częściej, a później to ucichło, ja po prostu robiłam sobie swoje, skupiłam się na streamowaniu, no i właśnie jak przyszła ta pandemia, no to ja streamowałam każdego dnia i też miałam serię, że wrzucałam codziennie odcinki na YouTube'a. I ogólnie, jeśli chodzi o mojego YouTube'a, to było, zanim jeszcze w tej pandemii wróciłam, ale idę okrężną drogą, ale jeszcze chcę wam jedną rzecz powiedzieć ważną, z punktu widzenia YouTubera sprzed wielu lat, no to kiedyś za moich czasów, że tak powiem, nie było na YouTube jakichś dużych pieniędzy i wiecie, jak ja zaczynałam działać, no to nie było kasy w ogóle, zero, więc jak zaczęła być ta monetyzacja i tak dalej, no to ja zarabiałam totalne grosze. Ja pamiętam, że po chyba 5 latach działalności na YouTubie najwyższą moją wypłatą, jaką dostałam w miesiącu, to było 600 zł i to było z jakieś 2,5 miliona wyświetleń w ciągu miesiąca z wszystkich moich filmów. To było 600 zł i wiecie, no ja nie utrzymywałam się z tego, ja się utrzymywałam ze współprac, które były na YouTubie, które były zależne od moich wyświetleń na
YouTubie, czyli jak na przykład miałam, bo kiedyś tak miałam, że miałam regularne tam na przykład 200, 300, 400, 500 nawet tysięcy wyświetleń, z tym, że ja nie wrzucałam ani codziennie, ani co tydzień, tylko to było takie, wiecie, wymyśliłam coś, że nagram i to było wrzucane. To nie było takie regularne, jak w dzisiejszych czasach, że tak będę mówić, się nagrywa to z jakąś taką regularnością. Ja wtedy to nagrywałam tak jak wielu, albo nawet większość youtuberów, po prostu z jakąś tam regularnością, a nie, że w każdy wtorek, chociaż oczywiście, że byli tacy, ale ja wrzucałam, ja byłam taka, wiecie, że raz co tydzień, a raz co 2-3 tygodnie, a raz co 3 tygodnie. No i ta częstotliwość zaczęła spadać też w momencie, w którym zauważyłam, że moje wyświetlenia będą miały wpływ na to, ile zarobię w danym miesiącu. I to nawet nie jest kwestia tego, ile zarobię z wyświetleń, bo ja nie mogłam polegać na wyświetleniach, bo po prostu wyświetlenia, te pieniądze za wyświetlenia były tak małe, przynajmniej na moim kanale, że no ja nie byłabym w stanie się utrzymać. Ja wynajmowałam wtedy kawalerkę, z której zresztą pół internetu się śmiało, że wynajmowałam starą kawalerkę w jakimś starym bloku na Woli i płaciłam tam 1500 zł, stamtąd streamowałam, stamtąd moje życie całe się właściwie toczyło, bo ja tak z domu, ogólnie jestem introwertykiem i ja lubię siedzieć w domu, ja dużo siedzę w domu, nawet jak mieszkam teraz w Singapurze, dużo siedzę w domu, bo ja po prostu to lubię, więc taka praca sprzed komputera była dla mnie zawsze super no śmiali się, bo kiedyś była taka seria Wjazd na chatę i tam pokazałam moje mieszkanie i ludzie się śmiali, że wiecie, że taka bieda i w ogóle. No tak, ale ja nie miałam kasy. Taki był fakt, ja nie miałam kasy. Czy po Donatanie, czy po Bombsite, czy po filmie o gorsetach, ja nie miałam kasy. Ja bazowałam tylko i wyłącznie na współpracach, które miałam z firmami. No i te współprace były tak regularnie, jak powiedzmy moje odcinki, czyli nieregularnie. I później też zaczęły się współprace na Instagramie, ale to już było bardzo, nie wiem, to było gdzieś 6 lat czy 7 lat po tym, jak w ogóle zaczęłam działalność na YouTubie. A pierwszy film wrzuciłam chyba 12 lat temu na mój kanał na YouTube, tak mi się wydaje. Więc no możecie sobie odjąć, ile lat temu to było, że tak współpraca bardzo, przynajmniej u mnie na kanale nie było, ani na moim Instagramie też nie było. Więc ja, no nie miałam za dużo kasy. Ja streamowałam, żeby mieć jeszcze jakieś pieniądze od widzów i faktycznie były miesiące, w których tych pieniędzy było więcej, tylko że ja wychodzę z takiego założenia, że ja po prostu sobie zawsze pieniądze odkładam. Ja nigdy nie miałam samochodu, ja nigdy nie wydawałam na jakieś szalone rzeczy, bo ja zawsze wiedziałam, że mogę w przyszłym miesiącu nie mieć żadnej współpracy i przez to nie będę w stanie zapłacić sobie czynszu. Zawsze grałam po prostu bezpiecznie, dlatego z czasem dopiero wynajęłam sobie trochę większe mieszkanie i tak sobie stopniowo szłam w miarę możliwości i z tej stabilności, jaką czułam. Wiecie, przykładowo ja po Bombsite, po występie u Donatana i Cleo i Maryli Rodowicz w teledysku, tak, jest taki teledysk, nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale część pewnie mnie z tego zna, no to jedyne co, to po prostu byłam na kilku ściankach, za które nikt tam nie płaci. Żadnej współpracy nie miałam, może miałam jakiś wywiad do radia. Później wiadomo, wystąpiłam kilka razy jeszcze w klipie Cleo, ale wiecie, no występowanie w klipach nie daje wam pieniędzy. To jest zwykle takie, wiecie, no, jak już się z wszystkim znasz, ktoś cię zaprosi do teledysku, no to tam występujesz. Tak samo jak zaprosicie jakiś youtuber do filmiku, no to tam występujesz, nikt ci za to nie płaci. Więc to nie było zarobkowe, to było, wiecie, znasz się, jesteś w jakimś środowisku, znasz się z ludźmi, występujesz tam, nie wystawiasz im potem faktur, że wystąpiłam u ciebie i teraz masz mi zapłacić. Więc to wszystko były takie kwestie, które powodowałyby, że troszeczkę jest się bardziej znanym, więc wiecie, tak to wygląda. A po Bombsite, no wiecie, Bombsite miał być na moim kanale, no nie był na moim kanale, stał się też piosenką nie tylko moją, a moją, Rema i Gimpera, więc to też było jest na kanale Gimpera. Wiecie, no ja tego nie zmonetyzowałam, dopiero później z czasem, bo też na początku jak wyszedł Bombsite, no to ja dostałam tak ogromny hejt, że to nie było tak, że teraz otworzyła mi się droga kariery i że ja mogłam wypuszczać piosenki i tak dalej. Płytę wypuścił sobie Gimper, ja nie. No po prostu po Bombsite dostałam taki hejt, że po pierwsze ja byłam totalnie zamknięta w sobie i uświadomiłam sobie, że ja nie potrafię śpiewać. Wszyscy mówią, że ja jestem tylko, wiecie, tam, bo autotune i tak dalej, albo że jestem dziewczyną i dlatego tam jestem, mimo że to pomysł na Bombsite wyszedł ode mnie, ale większość uważa, że to jest piosenka Gimpera, tak czy siak.
no ja po prostu czułam, że wiecie, no ten hejt jest za duży dla mnie, że ja nie jestem w stanie tego udźwignąć, a poza tym, no i dlatego też przestałam śpiewać, a poza tym też ja nie miałam jakiejś możliwości, bo może gdyby wtedy przyszedł ktoś, kto by mi zaproponował płytę i wiecie, poszłabym na lekcję śpiewu, zaczęłabym śpiewać, cieszyć się tym i łapać pewność siebie, to też by to wyglądało inaczej. I to nie tak, że ja teraz kogoś winię, tylko po prostu ja nie widziałam takiej możliwości. A jako zamknięta w sobie osoba i introwertyczka, ja nie pchałam się do przodu, ja nie wychodziłam z inicjatywą, ja nie pisałam, nie wiem, do Remo, ej, wypuść mi płytę, proszę cię, coś tam. Nie szukałam, wiecie, ludzi, którzy mi wypuszczą piosenki, no bo wiecie, wypuszczenie piosenki to są pieniądze, to są ogromne koszta, a ja wynajmowałam kawalerkę za 1500 zł i to było wszystko, co miałam, wiecie, więc mnie nie było stać, żeby wyłożyć 30, 40, 50, 100 tysięcy na to, żeby wypuszczać piosenki, więc mogłam jedynie polegać na tym, że jeżeli ktoś się mną zainteresuje, to wypuszczę tę piosenkę. Ale poza tym to, wiecie, wróciłam do swojej jaskini i dalej streamowałam. I był lepszy miesiąc i gorszy miesiąc i wiecie, tak to się kręciło. Więc sobie żyłam po swojemu. No i później, dobra, przejdźmy do tej pandemii, zaczęła się pandemia. Ja sobie nadal wrzucałam, miałam tę współpracę z taką, wiecie, lepszą lub gorszą regularnością, w zależności od moich wyświetleń. Bo właśnie, ja zaczęłam mieć taki lęk. Teraz nie wiem, czy ktoś to ma jeszcze, bo tak za bardzo nie śledzę rynku, bo nie bazuję już na współpracach na YouTubie, bo nie mam żadnych na YouTubie współprac, więc no czasami się zdarzyło na szorcie, ale mówimy tutaj o długiej formie. Nie mam, więc nie wiem, jak to teraz wygląda na rynku, ale te kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, długo przed pandemią, to ja miałam taki stan, że po prostu jeżeli mój odcinek nie pójdzie, to ja miałam lęk, że po prostu nie dostanę współpracy, bo ja z tego byłam rozliczana. Ja dostawałam pozycję współpracy i mnie się pytali, ile jestem w stanie wyświetleń zrobić. Na przykład powiedziałam, że 200 000 wyświetleń bym zrobiła. Jakbym tych wyświetleń nie zrobiła, to jest automatycznie obcinane z wypłaty, tak wyglądały te umowy. Czasem umowy nie miały tej ilości wyświetleń, taką, wiecie, proponowaną się mówiło, ile mniej więcej będzie, ale jak się nie dostarczyło, to było ok. Ewentualnie się zrobiło dodatkowy film, ale po prostu z czasem też było tak, że te firmy po prostu widziały, że jest spadek wyświetleń i po prostu przestały się interesować, więc ja ograniczałam moje filmy do tych, które uważam, że zrobią wyświetlenia, no i wrzucałam takie filmy coraz rzadziej, no bo wiecie, każdy film to dla mnie był stres, czy znów będzie spadek wyświetleń i ja nie dostanę za to pieniędzy. To znaczy, nie dostanę kolejnej współpracy, że wiecie, na przykład miałam jakąś rozmowę w toku z klientem, który mówił, dobra, zróbmy współpracę, bla, 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 no ja nagle wypuszczam jakiś odcinek, on robi słabe wyświetlenia, no i klient nagle mówi, a dobra, widzę, że są spadki, to ja może się nie interesuję i wybieram kogoś innego. I to też nie winimy tutaj klienta. Klient chce ulokować pieniądze tam, gdzie jest bezpiecznie, a ja po prostu zaczęłam się bać o tę popularność moich odcinków i tak dalej, więc te odcinki też, wiecie, ograniczałam, a przez ograniczanie odcinków też automatycznie mój kanał coraz bardziej, wiecie, tracił widzów tak naprawdę, no bo widzowie chcieli częściej spędzać czas z youtuberem, no ja byłam częściej na Twitchu z kolei. No i na tym Twitchu to też były przygody, bo ja na przykład po Donatanie i Bombsite, albo to było w podobnym czasie, to był 2015 rok, ja streamowałam non-stop, bo ja byłam CS-owa i wiecie, ja koniec końców wylądowałam w szpitalu i to teraz karta szpital, ale nie, no naprawdę, bo też ktoś się może zastanawiać, dlaczego skończyłam ze streamowaniem. Ja streamowałam do takiego momentu, że ja po prostu tylko wstawałam o 14, streamowałam cały dzień, całą noc, szłam nad ranem spać i znowu do 14 spałam i taki miałam cykl i wiecie, to przez ten taki rozregulowany organizm ja po prostu nie miałam w ogóle normalnej diety, nie miałam żadnego ruchu i ja jedynie co jadłam, no to wiecie, chipsy, jakieś przekąski, mam to energetykami i wiecie, jak ja bym do tych rzeczy, wiecie, przekąskowych i tych energetyków coś normalnego jadła, wiecie, coś zdrowego i tak dalej, coś bym się ruszała, ale nie, to była moja jedyna dieta. No i wiecie, u mnie to się skończyło tak, że ja wylądowałam w szpitalu z sepsą i ci, co mnie śledzą, to pamiętają, bo pamiętam, że nawet wtedy mi zrobili taki film, wiecie, dla mnie, taką laurkę, no bo wiecie, no ja miałam zagrożenie życia wtedy, więc to jest, aż się trzęsę, jak to mówię, ale to był taki straszny moment, który dał mi, wiecie, taką refleksję do tego, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo ja, wiecie, no ja się umartwiam, ja poświęcam się temu streamowaniu, poświęcam się dla robienia kontentu i jestem tak zafiksowana, bo ja zawsze mam tak, że ja się fiksuję ja lubię coś robić i się po prostu na tym fiksuję, a szczególnie jak mi to, wiecie, daje poczucie bezpieczeństwa, bo dla mnie poczucie bezpieczeństwa jest numer 1 we wszystkim, co robię i po prostu jestem w stanie się temu poświęcić, wiecie, all in. No i wtedy
postanowiłam, że zmieniam swoje życie i zaczęłam wtedy ćwiczyć. Na pewno wtedy zaczęliście widzieć, wiecie, jakieś tam posty z leginsami, posty właśnie coś tam o ćwiczeniach, o diecie. Ja takie rzeczy robiłam, więc też się z tym dzieliłam. Ale wiecie, to już nie był taki mój pik popularności, to już było ta popularność była mniejsza. Ja wtedy też skończyłam właśnie ze streamowaniem całkowicie. Myślałam, że na początku będzie to takie stopniowe, ale zrobiłam to całkowicie, nie wiem dlaczego. Możliwe, że miałam jakieś PTSD i po prostu no nie potrafiłam wrócić. No i nagrywałam filmy na YouTubie. Później poznałam się z Darnim i wiecie, też moje życie się już wtedy w ogóle zmieniło, bo zaczęliśmy też podróżować. Ja zaczęłam widzieć trochę świata, wiecie, ja tak no nigdy nigdzie nie podróżowałam, siedziałam tylko w domu, co nie mówię, że było złe, bo do dziś to robię, że siedzę w domu, ale no podróżuję w międzyczasie, choć najlepiej tak jest mi w domu. I wiecie, zaczęliśmy podróżować, zaczęłam robić ten content podróżniczy, testy jedzenia i tak dalej. To się znowu fajnie kręciło. Wprawdzie no nie było takie wiralowe jak, nie wiem, testy leginsów, ale no było nadal popularne, ludzie to lubili i oglądali. No i wiecie, potem w COVID-zie, już teraz jesteśmy na tym etapie, czy już jesteśmy w połowie filmu, i potem w COVID-zie znów zaczęłam streamować, bo siedzieliśmy wszyscy w domu. No i mieliśmy fajny czas, naprawdę, jeżeli ktoś wtedy ze mną był, co teraz ogląda ten odcinek, to dla mnie to był świetny czas. Ja streamowałam sobie Love Island, oglądaliśmy regularnie Love Island, komentowaliśmy, jednak tematy randkowe, to ja bardzo lubię te tematy. Ja lubię ploteczki, ja lubię tematy właśnie takie, jak ludzie się podrywają, flirtują, te takie podchody i tak dalej. Ja lubię to analizować. Studiowałam resocjalizację, miałam dużo psychologii, więc temat psychologii ludzi jest bardzo dla mnie ciekawy, więc uwielbiałam, wiecie, no na streamie to nie była opinia specjalistki, tylko wtedy gadało, fajnie się to analizowało, to był świetny czas. Miałam wtedy też bardzo dużo widzów, no też muszę dodać, że kiedyś na Twitchu, ogólnie tak, ja w swoim życiu na Twitchu miałam jedną współpracę z Allegro. To była moja jedyna współpraca, jaką miałam na Twitchu w całej mojej karierze, za którą zarobiłam pieniądze. Inne to było, że coś tutaj dali, jakąś grę tutaj dali, coś tam. Jeszcze miałam jedną współpracę z Overwatchem, ale to było bardziej, że to był post na Instagramie, więc ja tak naprawdę streamując na Twitchu miałam i tak więcej współpracy na Instagramie, ale one były powiązane z Twitchem. Oto tak wyglądało, ale tak stricte coś na Twitchu, to za moich czasów tego nie było. Później w COVID-zie, jak ja streamowałam, no to miałam, wiecie, na przykład po 4000 widzów, 3000 widzów, miałam naprawdę taki czas, że miałam bardzo dobre wyświetlenia i potem, no, byłam znów zafiksowana na tym etapie, żeby streamować non-stop. Ja się potem pochorowałam, potem znów była przerwa, potem miałam wrócić, spróbowałam wtedy wrócić, potem były turbulencje dotyczące planów na wyprowadzkę, więc jeszcze miałam etap, że streamowałam, ale już tych widzów miałam troszeczkę mniej, no bo to już nie było takie regularne to streamowanie. No i później, bo właśnie zaczęli się o wyprowadzce do Singapuru, złożyło się na to wiele czynników, ale po prostu, no na pewno jednym takim z ważniejszych argumentów, dlaczego chcieliśmy się wyprowadzić do Singapuru, no to było to, że no Darni w Polsce miał mało współprac. Jakieś tam miał, one były zawsze dobrze płatne, ale po prostu nie były takie częste. Bo Darni zawsze potrafił robić wirale, więc jednak ta stawka u niego zawsze była dosyć wysoka, ale one nie były takie częste. Bo jego community było ogólnie na całym świecie, ale on bardzo był też powiązany z Polską, ten jego beatbox po polsku i tak dalej. No a ja miałam takie współprace mniej płatne, ale troszeczkę częstsze. Natomiast, wiecie, no doszło do takiego momentu, że ja na przykład czasem miałam miesiąc, że nie było współpracy nawet, albo miałam jedną, dwie współprace, tam 3 współprace, ale te współprace po prostu jakby pochyła szła w dół. Cały czas szłam w dół, było coraz to gorzej i ciężko mi było tak naprawdę się z tego odgrzebać, aż że Darni miał nadal współpracę z Singapuru, mimo że mieszkał w Polsce, nadal miał propozycje przylotów i tak dalej, miał też wtedy, to jeszcze było przed pandemią, że latał często do Chin, bo miał tam współpracę, był też w chińskim programie Talent Show, więc cały czas gdzieś tam mu się rzeczy w Azji kręciły, które były no bardzo dobrze płatne. I wiecie, no okazało się, że wyliczając moje współprace, to przy tym, co on mógłby zarobić będąc w Singapurze, no to było nic. No i wiecie, zastanawialiśmy się, co w takiej sytuacji możemy zrobić. No i w teorii moje współprace, moje streamy mogły nadal mieć miejsce w Singapurze. A on
jakbyśmy byli w Singapurze, to miałby tych współprac więcej. No więc tak też zrobiliśmy. No i udało nam się w końcu przeprowadzić, to było w 2021, w styczniu. No i wiecie, fajne było to, że jak się przeprowadziliśmy, to on był, wiesz, zapraszany w wiele miejsc i ja razem z nim, albo ja zaczęłam być zapraszana na przykład na jakieś współprace makijażowe i tak dalej. Wiecie, bardzo szybko to się tutaj rozwinęło. No, ale jeszcze ważna rzecz, że ja nawet jak wróciłam i miałam potem na Twitchu i to trwało przez przez cały rok właściwie. Ja miałam bardzo dobre wyświetlenia, nie mówię, że 4000 przez cały rok, ale miałam bardzo dobrą ilość wyświetleń regularnych i ja nie wiem dlaczego, ale ja nie potrafiłam tego zmonetyzować. Ja po prostu zawsze umiałam robić content, lubiłam robić content, ale albo zaczęłam być w to coraz gorsza, albo po prostu coś było ze mną nie tak, że ja nie miałam po prostu tak dużo tych współprac, a na Twitchu nie miałam ich w ogóle. Już nawet nie było współprac typu, że jestem streamerką i dzięki temu mam współpracę na Instagramie. Nie było tego. Ja po prostu wtedy przestałam mieć... No dobra, chyba, że to była kwestia COVID-a. W COVID-zie miałam jakieś tam współprace inne, typu z leginsami. Akurat bardzo sobie cenię tę współpracę, bo bardzo się cieszyłam, bo ćwiczyłam też wtedy i było to dla mnie takie bardzo naturalne. No i te leginsy były takie piękne i w ogóle drogie. No ale tak twitchowo, wiecie, no nic się nie działo, nie? No i mimo tych zasięgów. No i potem, jak się wyprowadziliśmy do Singapuru, ja nadal streamowałam. Było to takie, wiecie, troszeczkę bardziej w kratkę, bo próbowałam też wykorzystać moją szansę, którą dostałam w Singapurze, bo dosłownie kilka miesięcy po tym, jak wyprowadziłam się do Singapuru, zrobiłam, bo tak to jeszcze tworzyłam po polsku cały czas wszystko, ale zrobiłam jeden filmik, który był po angielsku takim z singapurskim akcentem, bo w Singapurze znany jest język taki Singlish, to jest taki angielski, ale singapurski, taki z akcentem. No i ja ten akcent bardzo łatwo prowadziłam. No i poszłam wiralowo, wiecie, byłam na pierwszych stronach gazet tutaj w ogóle, więc jak to mówią, kuć żelazo póki gorące. No i tak też robiłam. No i wiecie, kręciłam się tutaj w ten klimat. Wiecie, miałam jakieś tam współprace z, wiecie, YSL, z jakimiś tam, wiesz, Givenchy. Miałam jakieś takie współprace, które były takie z górnej półki, o których, wiecie, w Polsce mogłabym w ogóle pomarzyć. Więc ja sobie myślałam, Boże, jak to jest w ogóle możliwe, że, wiecie, przeprowadziłam się tutaj, jestem kilka miesięcy, poszłam raz wiralem i mam od razu, wiecie, masę współprac. Jestem zaproszona dosłownie wszędzie. Wiecie, dostaję jakieś mega drogie prezenty. Nie wiem, dostałam torebkę Versace, wiecie, jakieś takie po prostu rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam, wiecie, był totalnie odklejone od moich priorytetów, od moich marzeń, od moich planów, no i wiecie, po prostu z tego korzystałam. No w międzyczasie tworząc nadal vlogi, tak, w kratkę, ale nadal były vlogi na moim YouTubie, nadal od czasu do czasu odpalałam się na Twitchu, ale wiecie, no jak ja okazało się, że wiecie, streamując na przykład dzień w dzień po na przykład 5, 6, 7 godzin, wyciągałam z tego na przykład 500 zł w ciągu miesiąca, no to wiecie, no ja w te 500 zł mogłam zarobić inaczej na rynku singapurskim. Po prostu wtedy to spowodowało, że wiecie, no ja już nie jestem nastolatką, ja muszę myśleć o tym, żeby zarabiać kasę. To nie już od dawna for fun, dla zabawy, tylko to wszystko są koszty, to wszystko są pieniądze. Wiecie, ja mieszkam w Singapurze, tu jest drogo, więc jeżeli ja chcę tutaj mieszkać, to ja muszę zarabiać stawki, które są tutaj. Więc cieszyłam się z tego, że miałam tę tutaj współpracę. Miałam taki okres, że bardzo się poświęciłam na chodzenie na eventy i tak dalej. Też na eventy za darmo, po to właśnie, żeby się zapoznać z ludźmi. Miałam kilka takich miesięcy w roku, że po prostu non-stop chodziłam. Zajmowało mi to całe dnie, poznawałam bardzo dużo ludzi. Było też to dla mnie mocno obciążające psychicznie, bo jestem introwertykiem, więc nie było to dla mnie najprzyjemniejsze, ale po prostu no, poznawanie się z tymi ludźmi, chodzenie na te eventy, wiecie, poznawanie dziewczyn, poznawanie marek, to było dla mnie bardzo istotne, więc po prostu wkręciłam się w ten klimat. No, aż do momentu, teraz przechodzimy do ostatniego rozdziału, chociaż nie mam żadnego scenariusza, ale myślę, że całkiem nieźle mi poszła ta historia. Trochę na początku pokręciłam chronologię, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. No i w ogóle tak szybko gadam, sorry za to, ale ja, wiecie, ja jestem naprawdę... ja tak mam. Jak oglądaliście mnie, to ja zawsze szybko gadałam. Więc no mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że to rozumiecie. No i aż nastał moment, kiedy zaczęli nas zapraszać do Korei i zaczęliśmy nagrywać filmiki z ludźmi z Korei, które były, wiecie, około anime, wiecie, ara, i tak dalej. Był też wtedy ten trend na to. No i to po prostu rozwaliło mój
YouTube. Mój YouTube umarł. Jakieś 3 lata temu umarł całkowicie. Ja robiłam serię z Korei, jeszcze zanim zaczęliśmy robić Ara, Ara i Uu. Ja robiłam codzienną serię z Korei, bo byliśmy tam przez, wiecie, 3 tygodnie, 2 tygodnie. Jeździliśmy co jakiś czas na właśnie takie okresy 3 dwutygodniowe, więc nagrywałam codzienną serię z Korei. Jak sobie idę, jem coś testuję, coś zwiedzam i tak dalej, albo gadam po prostu w domu, że robię pranie. Tak jak kiedyś, stara mamiko. Ale to miało po 5-6 tysięcy wyświetleń, moi drodzy, na kanale, który miał 600 tysięcy czy tam 500 tysięcy subskrypcji. Więc no, prosta kalkulacja, skończyłam się. Nie oszukujmy się, wiecie, ja to totalnie przyjmuję, ja to akceptuję, bo jest taka kolej rzeczy, że jeżeli ktoś nie jest w stanie się utrzymać, no to trudno, to już czasami jest taki etap, że to już nawet nie warto. Więc ja nadal walczyłam, bo ja zawsze walczę do końca, więc nadal walczyłam, no i pojawiła się ta szansa z tymi Koreańczykami, co tutaj robili filmiki, z Jacobem, z Bitpella i robiliśmy z nimi filmiki. Oni robią takie filmiki właśnie naśladowanie dźwięków, takich beatboxowych, albo naśladowanie po prostu różnych dźwięków. My wprowadziliśmy do tego właśnie taki klimat anime, no bo Darni siedzi mocno w anime i ma też gdzieś tam trochę tej społeczności wokół siebie z anime. No i też w Azji anime to wiecie jest top, chyba się możecie domyślać. Ja nie jestem w ogóle w anime, ja nie oglądam, no jakiś tam oglądałam mało, ale ja nie jestem jakoś głęboko w tym temacie, więc dla mnie to się w ogóle na początku wydawało absurdalne. No ale wiecie, jak wszyscy, wiecie, idziemy spotkać się z Koreańczykami, jest 15 osób, nagrywamy, wszyscy, wiecie, jak to robimy Ara, ma mówić, że to jest głupie. No uważam, że skoro to jest dobre, no to jest dobre, to po prostu poszłam za nimi. Wiecie, jeżeli ja widzę, że wszyscy to robią tam, jeżeli ja widzę, że się klika, jeżeli ja widzę, że na tym stoi kanał, który ma 30 milionów wyświetleń, czy nie wiem ile ma Bitpella w sumie na kanale, ale cała firma się z tego utrzymuje, z tych wyświetleń, oni nawet nie potrzebują współpracy, oni się tylko z tego utrzymują, więc to spowodowało w mojej głowie, że uznałam, że dobra, jeżeli to jest takie stabilne, to co w tym złego robić content dla dzieci, którzy będą oglądać mnie w liczbach, wiecie, setek milionów? I jeszcze to będzie mi przynosiło pieniądze z wyświetleń karne co miesiąc, że nie będę musiała się martwić, czy dzisiaj mam współpracę, czy nie mam tej współpracy, tylko czy mam współpracę, czy nie. Ja nadal zapłacę czynsz w najdroższym mieście świata, bo mieszkam w Singapurze. Ja nadal będę mogła sobie odłożyć pieniądze i zbierać na moje wymarzone mieszkanie, które chcę sobie kupić. O samochodzie nie marzę, więc nawet nie mówię, że odłożę sobie na samochód, bo nie marzę o samochodzie. Nie potrzebuję tego totalnie. I nie wydaję też pieniędzy na bzdury. Dla mnie najważniejsza jest ta stabilizacja, te bezpieczne pieniądze na koncie i to, żeby móc sobie kupić mieszkanie i nie martwić się, czy będę w stanie je spłacać. Wiecie, o co chodzi? Więc to jest mój tok myślenia. No i jak wiecie, po kilku miesiącach, znaczy tak, Darniemu to wybiło od razu na jego kanale, więc się cieszyliśmy, bo mieliśmy dodatkowe źródło, wiecie, utrzymania na Singapurze. A poza tym, to zaczęłam wrzucać na swój kanał te same treści i one zaczęły się klikać po kilku miesiącach, ale zaczęły się klikać. Mój algorytm totalnie, wiecie, z martwego w Polsce i wszędzie stał się super aktywny. Wiecie, ja pamiętam, że to było tak, że byliśmy na konkursie jedzenia japońskiego. Są takie mistrzostwa świata jedzeniowe, które były w Singapurze, odbywały się w Singapurze i oni do tego zapraszali różne osoby. I Darni był w tym konkursie co roku przez kilka lat. Nawet w Polsce kiedyś to było organizowane. To Darni był przez kilka lat właśnie co roku jako tester. No i zaprosili też mnie. To był mój pierwszy raz na testowaniu jedzenia. I po prostu, wiecie, wtedy dajesz swoją opinię, bo to działa tak, że później jak na przykład jakaś firma wygra taki konkurs, no to ma możliwość w danym regionie po prostu otworzyć wiele restauracji, pojawiają się sponsorzy i tak dalej. Więc, a opinia takich laików jak ja jest też ważna w tym, więc ja nie jestem profesjonalnym testerem, ja jestem laikiem i właśnie oni takich osób potrzebowali. Też oczywiście profesjonalistów, to jest, wiecie, to są różne kategorie. Są ludzie, którzy są profesjonalistami, są ludzie, którzy są sponsorami, przychodzą testować biznesmenami, są ludzie laicy, tutaj wzięli nas, influencerów, laików, więc wiecie, czy też influencerów z branży jedzeniowej, szefów kuchni i tak dalej. To wiecie, jest masa tam, nie wiem ilu chyba w komisji było, chyba z 20 tych. No i właśnie mówię, to w ogóle nie ma związku z tym, ale jest taki pamiętny dzień, no bo to był rok 2023, chyba sierpień. No i wiecie, ja siedzę w tej ławce, nie wiecie, tam jest jakaś prezentacja, no trochę się nudzę, bo wiecie, ja się tam trochę nudzę, bo to było tak, że gadali po japońsku, więc najpierw musieliśmy wysłać tego, co jest po japońsku, żeby potem ktoś to tłumaczył na angielski. No i ja w międzyczasie, jak tam było gadane po japońsku, to sobie scrolluję, wiecie, moje statystyki na YouTubie, patrzę
I nagle mam w godzinę 90 000 wyświetleń pod moim shortem. Mówię, co jest grane? Po prostu oblał mnie zimny pot. Mówię, co jest grane? Do niego pokazuję mu. I on mówi, no w końcu ci rusza. Ej, no i od tamtego momentu mi po prostu ten kanał ruszył. W kolosalne wyświetlenia. No i wiecie, wrzucaliśmy to przez jakiś czas nawet na Instagrama, na TikToka. Mój TikTok w ogóle też był martwy. Już nawet o TikToku jak to się mówi? Już nawet o TikToku nie mówię, bo TikTok mi nigdy nie przynosił pieniędzy. Jeśli już mówimy o kwestiach takich utrzymania się, więc na TikToka zawsze wrzucałam po prostu jak leci, bo aby coś się kliknęło, wiecie, jakby nie myślałam o tym, czy to jest, nie wiem, zgodne z contentem, który robię, bo jak kiedyś na przykład robiłam same makijażowe, to się nie klikało. Robiłam same testy ciuchów, to się nie klikało. Więc zaczęłam po prostu, to było takie miejsce, w którym wrzucam wszystko, absolutnie wszystko. I a nuż coś się kliknie. No i to było martwe przez długi czas, jak robiłam to content jednego typu, ale jak zaczęłam wrzucać te wszystko to znów się zaczęło klikać. I wiecie, no ja mówię, no jestem po prostu więźniem tego contentu, muszę to robić, no bo dzięki temu po prostu ktoś sobie o mnie przypomni. No i wiecie, jak to się wszystko zaczęło wybijać, no to my z Darnim obraliśmy też kierunek taki, że chcemy, wiecie, no Darni cały czas robił muzykę, rozwijał się sam. Ja nie śpiewałam, bo ja uważałam, że się do tego nie nadaje. Cały czas miałam traumę po Bombsite, po którym dostałam bardzo duży hejt, że Bombsite byłby lepszy bez Mamiko, mimo że to jest piosenka, która wyszła z mojej inicjatywy. Gimper dołączył jako trzeci, drugi dołączył Remo, bo skontaktowaliśmy się, żeby ktoś mi pomógł wypuścić ten Bombsite, więc wiecie, to w teorii miała być tylko moja piosenka, ale dołączył też Gimper, więc dla mnie super, a na koniec słyszę, że mnie nie powinno w tej piosence być. I wiecie, to było przykre, no bo to było tak, że to ja to dziecko urodziłam, wiecie o co chodzi? Ono miało być tylko moje, ale no wiadomo, ja nie mówię, że gdyby nie Gimper czy Remo, to by ona była taka sama, absolutnie nie, oni się przyczynili do tego sukcesu też, ale chodzi o to, że po prostu wiecie, Bombsite pierwotnie miał być moją piosenką, którą zaśpiewam sobie przed komputerem sama, wiecie, do podkładu z neta, taki był plan, ale że to powstało, zrobiło się takie, wiecie, popularne i profesjonalne, no to tylko się cieszyć, ale jednocześnie to jaki hejt dostałam, to wiecie, no w mojej głowie było coś takiego, czy w ogóle to było warte tego, bo może jakby to było mniej popularne, to nikt by mnie tak nie atakował i wiecie, było to tylko by w naszym gronie CS-owców, no bo ja wiecie, też właściwie nie wspomniałam o tym, że jak streamowałam regularnie, to było streamowane CS, tak? Jak wtedy wcześniej mówiłam. No, więc było to by tylko dla mojego community CS-owego i tyle. No ale tylko się cieszyć, że to się wybiło i wiecie, dzisiaj dzięki temu mam dramę. Tak mogę to nazwać, mam dramę dotyczącą Bombsite'u ale to mnie odkopuje. I dzisiaj dzięki temu dramę, wiecie, dzięki temu, że jest Bombsite a jednocześnie jest, wiecie, i ara, który triggeruje ludzi, no ale dzięki temu te dwie rzeczy jak się połączyły, no to mamy ten odcinek, więc nic się nie dzieje bez przyczyny i tylko się cieszyć. Dlatego ja się bardzo cieszę, że wy nagrywacie takie filmy, bo dzięki temu bo dzięki temu nie pozwalacie internetowi o mnie zapomnieć, więc ja naprawdę jestem wam wdzięczna, bo to odkopuje mnie po prostu z, wiecie, dzięki temu, że ja wybiłam się międzynarodowo, Polska sobie o mnie przypomniała. Ja się cieszę. Ja jestem wdzięczna. Trochę szkoda, że przez te lata, kiedy próbowałam robić coś jeszcze dla Polaków, jako stara Mamiko, która robiła cały czas taki sam content, ale już ludzie już tego nie chcieli oglądać. Wiecie, ja jak się przyprowadziłam do Singapuru, to ja miałam po 100 widzów. I ja nie mogę winić widzów. Ja mogę winić siebie, że widocznie nie byłam wystarczająca, że widocznie mój content był na tyle nudny, widocznie ktoś inny był ciekawszy, żeby go oglądać w tamtym czasie, kiedy ja streamowałam. I ja to totalnie akceptuję, ja szanuję, że ktoś ma wybór i na to zezwalam, więc zaczęłam robić swoje rzeczy i całe, że mi to wypaliło, bo gdyby mi nie wypaliło, to nie wiem, no, na kasie w Biedronce bym była, tej przysłowiowej, albo bym po prostu szukała tutaj pracy w Singapurze, no i tak bym dalej żyła, nie? Albo bym, nie wiem, nadal może bym walczyła, może bym zaczęła robić vlogi po angielsku, nie wiem, no cokolwiek bym na pewno robiła, gdyby mi się to nie wybiło, albo dalej bym po prostu się bujała po eventach i czekała, czy mi znów skapnie współpraca. Ale to znów dawało mi ten vibe, wiecie, momentu, w którym byłam w Polsce, w którym
żyłam tylko od współpracy do współpracy. A teraz mam tę stabilizację dzięki shortom. Mam tę stabilizację też, nie wiem czy wiecie, ale ja też robię wirale na Facebooku i też tam się zarabia. Więc wiecie, no mam tę stabilną pozycję i dzięki temu mogłam pozwolić sobie na rozwój muzyczny, bo zaczęłam śpiewać, dzięki Darniemu zresztą, który uwierzył we mnie, uwierzył, że mam fajny głos, uwierzył, że mam talent. Dzięki też Czykczukowi, nie wiem, wątpię, że Czykczuk to ogląda, ale dzięki też Czykczukowi, który mówił, kto cię zatrzymuje? Czemu ty nie chcesz próbować? Ludzie tego chcą. Więc zaczęłam śpiewać, zaczęliśmy śpiewać covery. No i robimy regularnie te covery od roku, co mnie bardzo cieszy i dzięki temu, że robię, wiecie, Brainrota, Sigma Boy i tak dalej i covery, no to Sigma Boy robi mi milionowe zasięgi, a dzięki temu troszeczkę was spływa pod moje covery. To tak działa, że ja pewne rzeczy robię dla popularności, dla wyświetleń, dla pieniędzy, a pewne rzeczy robię, bo to kocham, bo się spełniam, bo śpiewam, bo robię coś, co przez lata bałam się robić, bo w siebie nie wierzyłam, bo tutaj winię widzów, którzy po prostu zniszczyli mnie psychicznie i zniszczyli całą moją wiarę w to, że ja potrafię śpiewać. Tutaj naprawdę winię widzów. Bo mogłam lata temu wypuszczać muzykę, mogłam walczyć o siebie, mogłam walczyć o to, żeby ktoś się mną zainteresował, a niestety zabrakło mi siły, bo nikt we mnie nie wierzył i też żadna propozycja nie padła w tamtym okresie, żebym nagrała kolejną piosenkę, czy wypuściła płytę, czy zrobiła jakąś trasę koncertową. Mimo że zanim wypuściliśmy Bombsite, takie plany były, ale po bombów już nie było. Bo ja w trakcie Bombsite'u totalnie nie potrafiłam śpiewać. Ja bałam się używać mój głos, nie wiedziałam jak się używa głos. Ja wtedy nie śpiewałam w ogóle. Więc to było tak, że wiecie, ja z doskoku nagle wzięłam mikrofon i miałam nagle śpiewać profesjonalnie piosenkę. I uważam z biegiem lat, że ta piosenka brzmi dobrze. Tam nie ma autotuna, tam nawet nie słychać autotuna. Ale no taki mem był, który mnie bolał wtedy. Dziś mnie nie boli, no bo wiem, że to gdzieś tam też dzięki temu memowi ta piosenka się, wiecie, rozwinęła. No ale właśnie, no i jesteśmy tutaj dzisiaj. Gdzie ludzie tęsknią za starą Mamiko. I cel tego odcinka jest taki, że ja chciałabym, żebyście wy mi powiedzieli, za jaką Mamiko tęsknicie? Za Mamiko, która gra w CS-a? To powiedzcie mi, a przyjdziecie oglądać moje odcinki z CS-a? Dajcie mi kierunek, bo ja na tego chciała. To nie jest tak, że ja się odwróciłam od polskich widzów. Ja już nie miałam polskich widzów. Moi polscy widzowie po prostu ode mnie odeszli i ja nie winię ich, tylko wiem, że odeszliście, bo content, który nagrywałam, nie był zgodny z czasami, w którymi żyliście. Wtedy był freeze, wtedy był szybki montaż, wtedy był, wiecie, content otwarty, crossy, zapraszanie ludzi do odcinków, robienie coś wspólnie. Ja nigdy nie miałam odwagi zapytać youtuberów o to, żeby mnie zaprosili do swojego odcinka albo żeby wystąpili u mnie, bo uważałam, że technicznie leżę przy nich, nie będę w stanie ich, wiesz... Nie będę w stanie stworzyć takiego odcinka, żeby był na tym samym poziomie, jaki oni robią. Nie wiem, tak jak robi właśnie Freeze, czy jacyś inni youtuberzy, którzy nawet nagrywają gry super profesjonalnie. Nie na takim etapie jak ja. I jeżeli tęsknicie za starą Mamiko, to ja bardzo chętnie wrócę do tego kontentu. Ja bardzo chętnie będę nagrywała znowu gry. Zresztą mam kanał Mamiko Games, na którym nagrywam w sumie Dress to Impress, dlatego że ta gra jest bardzo fajna, lubię jej przebieranki, ale też dlatego, że ta gra jest bardzo popularna i Roblox jest bardzo popularny i zaczęłam po prostu to nagrywać, żeby zbierać ludzi z gamingu, bo ja grać i chciałabym, żeby content mój gamingowy mógł wrócić. Ale ja wiem, że jak wrzucę film z CS-a, no to przyjdzie tyle samo osób, co na Dress to Impress. Będę miała po 5-6 tysięcy wyświetleń. No i to jest stara Mamiko? No stara Mamiko miała 200, 300, 400 tysięcy wyświetleń. To nie jest stara Mamiko. Jeżeli chcecie starą Mamiko z testów Ginsów, jak najbardziej. Zrobiłam taki test. Też nie był wiralem. Oczywiście dobre były opinie, oczywiście bardzo mi było miło, że się cieszyliście. No ale wiecie, to jest taki mem, nie? To nie jest seria, do której przychodzisz posłuchać coś miłego. Możemy coś oglądać razem. Oglądaliśmy Love Island. Bardzo bym chciała robić tę serię z oglądania Love Island. Już nie na Twitchu, bo ja nie wiem, czy będę w stanie zebrać ludzi na Twitcha. Boję się, że poświęcę znów cały miesiąc mojej pracy, czasu i wiecie, no nie będę w stanie nawet zapłacić rachunku za prąd w Singapurze.
I to nie chodzi o to, że teraz mam oczekiwania, że widzowie mają mnie utrzymywać. Ale nie robię tego, dlatego że nie jestem w stanie samodzielnie się z tego utrzymać. Nie umiem znaleźć sobie współpracy na Twitchu. Nie umiem rozwinąć tego Twitcha na chwilę obecną, więc nie chcę tego obiecywać. Ale kocham Twitcha. Dobra, może nie kocham Twitcha, bo Twitch jest jaki jest, ale kocham publikę Twitcha. To jest moje miejsce. Tam są moi ludzie. Ja się tam czuję swobodnie. Więc na pewno będę niejednokrotnie odpalała, ale z bardzo nieregularną częstotliwością. Ale to jest moje miejsce. Ja lubię to miejsce. Wiem, że teraz jest też Kik. Zostałam partnerem Kika nawet, ale jeszcze nigdy tam nic nie odpaliłam. Ale właśnie odpalę, że ja kocham streamować i może kiedyś odpalę i się okaże, że ten Kik faktycznie płaci i będę mogła się temu poświęcić. Bo ja nie mogę... Ja jestem już na takim etapie, że ja nie mogę się poświęcić w 100% kierunkowi, który spowoduje, że na koniec miesiąca będę miała 600 zł. Ja po prostu z wami gram w otwarte karty, bo ja nie będę w stanie się z tego utrzymać. Ja nie oczekuję, że wy będziecie mnie tutaj wspierać teraz, wiecie, finansowo. Ja nie o to wołam. Ja wam tłumaczę, dlaczego ja zmieniłam kierunek. On by się nie zmienił sam. To nie było tak, że ja się wyprowadziłam do Singapuru i zmieniłam content. Ja się wyprowadziłam do Singapuru i to już był moment, w którym mój kanał już umiał. Ja wrzucałam codzienne filmy w Covidzie, one też robiły po 10 000 wyświetleń. Ja nawet kilka filmów ukryłam, bo było mi po prostu wtedy wstyd. Bo wtedy miałam jakieś takie ego, że myślałam sobie, że nie. Jestem youtuberką na takim etapie, że ja nie mogę mieć 10 000 wyświetleń. Ja sobie wtedy tak myślałam, dlatego że komentarze mi mówiły, że się skrzyłam. I mnie to bolało. Ale aktualnie mam kanał, który ma 8,5 miliona wyświetleń. Ale aktualnie mam kanał, który ma 8,5 miliona subskrypcji i ja się nie wstydzę, że tam mi film zrobi 10 000 wyświetleń, 5 000 wyświetleń. Wiecie, dlaczego się nie wstydzę? Bo ja wiem, dlaczego on ma tyle subskrypcji. Bo on poleciał tylko i wyłącznie ze względu na shorty. Bo ja mam shorta, który ma 150 milionów wyświetleń, może nie, 130 albo 120 milionów wyświetleń. Mam shorty, które wygenerowały mi kilka miliardów wyświetleń w ciągu roku. To były chyba 4 miliardy wyświetleń w 2024 roku. Więc rozumiecie, skąd te 8,5 miliona subskrypcji. Ale subskrypcje nie przekładają się na wyświetlenia. I każdy youtuber wam to powie. Co się przekłada na wyświetlenia na długiej formie? Regularność, powtarzalność kontentu i stabilne community, którego ja nie mam. Ja już je dawno straciłam. Nie wiem, czy w ogóle w sumie je kiedyś miałam. Na pewno miałam je na Twitchu, ale nie wiem, czy miałam je na YouTubie. To był jeden z epizodów, wiecie, w mojej 12-letniej karierze YouTube'owej czy internetowej. Więc no ja nie mogę powiedzieć, że te suby to są moi widzowie. Nie. To są w większości dzieci, które scrollowały i kliknęły subskrybuj, bo chciały, żeby częściej się pokazał ten kanał. I się pokazywał. I to oddaję. Ale się pokazywały shorty, bo dzieciaki nie wchodzą w zakładkę długa forma. Zresztą powiedzcie mi, jak dzieci z Wietnamu, z Tajlandii, ze Stanów, z Meksyku, skąd tam jeszcze, z Korei, z Japonii, jak te dzieci miałyby oglądać moje filmy po polsku? Przecież te dzieci nawet by nie przeczytały napisów. Dlatego moje pytanie brzmi, jaki ja miałabym content robić na długiej formie? W jakim języku? Ja nie mam pomysłu. Bo nie mówię po wietnamsku, nie mam też funkcji jeszcze lektorskiej, bo może to by mi ułatwiło, ale ten content nadal musiałby być dla dzieci. Bo jeżeli chciałabym zaspokoić 8,5 miliona moich subskrybentów na głównym kanale, to by musiałby być content dla dzieci i najlepiej prowadzony bez języka, żeby każdy z dzieci mógł to oglądać. Rozumiecie? Ale jakbym zaczęła robić taki content, to i tak wymagałoby miesięcy pracy. Tylko musiałabym wiedzieć w ogóle, jaki kierunek obieram, bo na chwilę obecną nie wiem, ale musiałabym znaleźć ten format i go robić powtarzalnie. I jakbym zauważała wzrost, to wtedy mogłabym to cały czas kontynuować regularnie i dopiero wtedy te osoby, które zasubskrybowały, mogłyby być zainteresowane tym contentem długim. No właściwie teoria jest taka, z tego co rozmawiam z innymi znajomymi, którzy robią shorty i są znani z shortów, że długa forma ma prawo bytu dopiero w momencie, jeżeli to, co robisz na shorcie, to jest krótka wersja tego, co robisz na długiej formie. Więc no ja musiałabym, nie wiem, robić długą formę ara, wiecie o co chodzi?
No, więc tak to wygląda. Ogólnie chciałam przeczytać komentarze z TikToka pod mojego ostatniego, bo no to spowodowało te wszystkie moje dzisiejsze myśli, o których wam tutaj teraz mówię. I chciałam zadawać sobie pytanie, które oni mi zadawali z komentarzy, ale w sumie bez zadawania odpowiedziałam to, co tutaj mówię. I jeżeli chcielibyście w komentarzu mi napisać, że jak zadałam pytanie, jaki to jest content Stara Mamiko i powiecie mi, no, żeby były piosenki takie jak Bombsite A, to bierzcie pod uwagę, bo w sumie tu się powtórzę, ale Bombsite A to jest profesjonalna produkcja, to był zespół ludzi, którzy nad tym pracowali, łącznie z nami, z Gimperem i ze mną. To trwało jakiś czas, i wypuszczenie takiej piosenki to są ogromne koszta. A content, jaki wrzucam, jak śpiewam covery, czy jak robię ara, to jest content, który jestem w stanie zrobić w 2, 3, 4 dni, który jest bezkosztowy, który jest tylko po to, żeby social media się kręciły, po to, żeby ludzie mieli rozrywkę. No bo ludzie z Polski krytykują te brainroty, ale ludzie z wielu krajów lubią to. Dzieci to lubią. Zresztą też część dzieci z Polski to lubi. Jak ja imituję dźwięki, jak naśladuję babcię, dziad. I wiecie, no, brzmi to cringe'owo dla osób w moim wieku, ja wiem, ja bym tego też nie oglądała. Ale to jest tak, jak robi się kreskówki, które mogą też cringe'ować, robi się challenge, które mogą też cringe'ować, ale dla dzieci to jest wow. Wiecie, zgadywanie kolorów. Jak sobie wpiszecie w YouTube'a albo wejdziecie na YouTube Kids i zobaczycie, jak wyglądają tam challenge, to zrozumiecie, że dla nas to byłoby, Jezu, jak to można oglądać. Ale ja dopóki tego tematu nie ruszyłam, to ja nie miałabym pojęcia. Ja bym tego świata w ogóle nie znała i też bym myślała, że to jest cringe. Bo zanim zaczęliśmy to robić, no to ja to widziałam na kanałach właśnie, tak jak mówię, Jacoba, Bipela, ale ja tego nie rozumiałam. Do momentu, jak zobaczyłam wyświetlenia. To zrozumiałam. I do momentu, jak byłam w Japonii i podeszła do mnie taka mała dziewczynka, 5-letnia i dała mi ciepłą herbatę zimą, bo byliśmy na Beatbox Championships i no i to właśnie było w Japonii, w Tokio i był to listopad, było zimno i na ulicy mama z dziewczynką do mnie podeszła i dały mi ciepłą herbatę. I powiedziały, że są moimi fankami. I ja wtedy... Wiecie, no to było takie zderzenie z rzeczywistością, wiecie, kiedy masz takie wyświetlenia, ale to są wyświetlenia, ty siedzisz nadal w domu, ty tego nie widzisz tak w prawdziwym życiu. I nagle podchodzi do ciebie mała dziewczynka i mówi, ja to lubię i pokazuje mi, wiesz, mama jej w telefonie, to ty. I wiecie, no ja w szoku. Rozumiecie, o co chodzi? Że spotykasz tę osobę, która cię ogląda, gdzie myślałeś, że to jest w ogóle troll, że to ludzie, wiecie, dla beki oglądają, ale ktoś to lubi. Więc no, moi drodzy, to tyle chyba, bo się rozgadałam tak długo. No mam nadzieję, że rozumiecie mój punkt widzenia. Wiecie, bycie youtuberem to jest trochę taki survival, więc większość waszych ulubionych youtuberów na przestrzeni 12 lat na pewno zmieniła content, a jeśli nie, to szacun dla nich, a nawet jeżeli nie zmienili, bo też właśnie miałam dyskusję na ten temat na TikToku, że nawet ci, którzy nie zmienili contentu, mają szacun, ale mają ścianę komentarzy, skończyłeś się. I nagrywają o nich filmy, jak się skończył ten youtuber. Więc no tak to wygląda, bo widzowie często szanują tych, którzy mają największe wyświetlenia. A co się dzisiaj klika? No odpowiedzcie sobie sami, co najczęściej oglądacie? Ja wiem, bo ja też to oglądam. Więc wszyscy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie. Kto spowodował, że kierunek YouTube'a się zmienił? My. To jest nasza wina. My wszyscy, my widzowie. Ja też nazywam się widzem, ja oglądam YouTube'a. Więc no. Mam nadzieję, że moja muzyczna strona wam się podoba. Jedynie w tym u was na wsparcie. Liczę też od was na to, że dacie znać, jaki kierunek was interesuje w mojej karierze. Jaka dziedzina, którą się zajmuję, was interesuje. Wiem, że brainroty was nie interesują, ale robię je dla podbicia popularności, dla podbicia rzeczy, które robię z ambicji, z pasji, z zamiłowania. Wiecie, o co chodzi? Więc jeżeli podoba wam się content u waszych youtuberów, który jest ambitny, to wspierajcie go. Tam częściej komentujcie, że super, niż tam, gdzie czegoś nie lubicie i komentujecie, co to za gówno. Nie piszcie, co to gówno. Ignorujcie. A to po prostu umrze śmiercią naturalną. A piszcie coś miłego, nawet emotikonkę tam, gdzie jest naprawdę coś wartościowego, gdzie ktoś wkłada serce
i pasję, do czego wkłada, wiecie, całą swoją energię, a nie tam, gdzie nagrywa rzeczy, które wiecie, że nagrywa dla wyświetleń. Wtedy naprawdę YouTube się odmieni. Ale oczywiście bierzcie pod uwagę, że każdy woli coś innego w kwestiach rozrywki. I jeżeli was zadowala jakaś kategoria, to też to wspierajcie. Tylko nie piszcie, ale to gówno. Piszcie tam, gdzie coś lubicie. Ja na przykład lubię oglądać kryminalne zagadki. O, no i też wiecie, nigdy nie napisałam tam komentarza. Ale ja w ogóle rzadko piszę komentarze, bo mam wrażenie, że zaraz ktoś będzie mnie zaczepiał. Że mnie zwyzywa, bo kiedyś tak zawsze było, że jak u kogoś napisałam na streamie na przykład, to pisali Mamiko, wyjazd stąd. I wiecie, wtedy było mi przykro to. Od tamtego czasu też mam PTSD i nie komentuję za bardzo ludziom. No i też tak na koniec powiecie mi, a czemu się nie crossowałam z jakimiś youtuberami, wiecie, w kwestiach na przykład, nie wiem, muzycznych, czy w innych jakieś odcinki, jak czułam, że mój kanał umiera. No to wam powiem dlaczego, bo to też jest prosta odpowiedź. Nikt się nie interesuje tobą, jeżeli jesteś na etapie upadku. Jeżeli twój kanał idzie coraz gorzej, to nikt się tobą nie interesuje. Ci ludzie wtedy tylko obserwują, kiedy w końcu dotkniesz dna. Wszyscy tak jest. Taka jest branża w każdej kategorii, nie tylko na YouTubie. W życiu tak jest. Jeżeli ktoś widzi, że upadasz, to większość z nich będzie tylko patrzyła. Nieliczni podejdą i powiedzą, chodź, zrobię coś z tobą. I też nie można tego oczekiwać, bo każdy musi patrzeć na swój nos. Każdy jest w swoim własnym survivalu, więc ja tego nawet nie oczekiwałam. I jak zapytacie mnie, dlaczego się nie krosowałam, bo ja nie mam przyjaciół na YouTubie, ja nie mam znajomych na YouTubie. Ja nawet po Bombsite straciłam znajomych, ja straciłam pracę, mimo że wtedy była, powiedzmy, szłam w górę, ale pojawiły się osoby, które, wiecie, no, dostałam hejt, też zniknęły z różnych przyczyn. No i dzisiaj z kim mam kontakt tak naprawdę? Ja nie mam znajomych youtuberów. Mi żaden youtuber z Polski nie pisze komentarzy, nie pisze mi gratulacji. Na przykład, nie wiem, że fajny kawałek. Prędzej mi napisze DJ Tiesto. Ostatnio napisał nam komentarz. Czy jakiś artysta, DJ, którego cover zrobiliśmy. A nie polski youtuber. Tak wygląda branża, tak wygląda życie. Ludzie nie będą, wiecie, jak jest tendencja spadkowa, jak jest wzrostowa, ludzie częściej będą patrzeć z boku, nie będą się odzywać. Ja aktualnie z kim mam kontakt z polskich youtuberów, to właściwie Hania i Bartek. To są osoby, z którymi bardzo się lubimy. Oni są super. Żałuję, że nie mogliśmy być teraz na premierze, bo też nas zaprosili i bardzo im kibicuję, bo są naprawdę świetnymi ludźmi. I to są tacy znajomi, wiecie, nie, że lubimy się, bo coś z tego mamy, tylko po prostu uważam, że się lubimy. Ola Żelazkowska, to samo, no po prostu uwielbiam ją. Jest świetna jako człowiek, nie musimy robić wspólnych contentów, nie musimy robić nic wspólnie, my się po prostu dobrze razem czujemy. Lubię też się z Awiencem, lubię oglądać jego streamy, czasem nawet się udzielam na jego streamach. Też teraz sobie o nim przypomniałam, bo akurat z nim pisałam kilka dni temu. No i też graliśmy razem na YFL-u, na serwerze Multiego. No i właściwie tak naprawdę cała moja ekipa takich znajomych z Polski to są ludzie ze streamów. To są streamerzy, z którymi gram razem w gry, ale to nie jest tak, że wiecie, razem piszemy czy coś, tylko po prostu sobie razem gramy. To jest nasza relacja. Ale właśnie taka bardziej koleżeńska to te osoby, co na początku wymieniłam, a taka, wiecie, gamingowa to właśnie w tę stronę, no. Ale no właśnie też ze streamerów bardziej bym się trzymała. Gdzieś tam właśnie z Julką Menders bardzo się lubimy. Nie wiem, czy znacie, ostatnio było też o niej głośniej w kwestii dram, gdzieś tam około Antosiowych, ale właśnie tak, no to bardziej jestem bliżej tego Twitcha niż tego YouTube'a. Może też dlatego, że bardziej się z tego środowiska wywodzę, nie wiem, jak to w ogóle odczytywać, ale to nie jest tak, że ludzie, z którymi w przeszłości robiłam jakieś tam współpracę, crossy i tak dalej, za tych dobrych czasów, to, że odzywały się do mnie w tendencji spadkowej. Nie. I tak samo nie odzywały się do mnie w tendencji wzrostowej aktualnie, gdzie naprawdę robię kolosalne wyświetlenia, bo i na TikToku, wiecie, no mam naprawdę tam po 50 milionów wyświetleń w tydzień na moim TikToku. No są to chore wyświetlenia, z których bardzo się cieszę. Wiem, że są dzięki brainrotom i dlatego nadal to robię, bo wiem, że mi to owocuje.
Więc moi drodzy, fajnie mi się pogadało z wami. Szkoda, że to nie jest stream, bo bardzo bym chciała od was usłyszeć, wiecie, odpowiedź, no nie ma żadnych pytań do was. Nie mam żadnych w ogóle pretensji też do was. Uważam, że po prostu to jest naturalna kolej rzeczy, że ktoś jest na fali i schodzi z tej fali. I kwestią jest po prostu utrzymać się na niej jakkolwiek. No i ja przez pewien czas z niej spadłam. Tak prawie całkowicie. I gdyby nie brainroty, to bym po prostu prawdopodobnie robiła coś bardzo lokalnego, typowo singapurskiego, na typowo singapurski rynek, co nie jest tym brainrot, bo te brainrotowe rzeczy idą dalej niż Singapur, bo Singapur jest wielkości Warszawy. Więc treści, które robię, te takie zagraniczne, one nie są dla Singapurczyków, bo Singapur ma 5,8 miliona mieszkańców, a wielkość całego kraju jest wielkości Warszawy. Więc pisanie, że robię content dla Singapurczyków, bo tam mieszkam, jest błędne. Ja robię content aktualnie po prostu międzynarodowy i nie targetuję żadnego społeczeństwa. Robię to, co wiem, że jest w moim algorytmie. Wiecie, na przykład ja robię wirale na Instagramie czy na TikToku, jak śpiewam, ale to samo wrzucam na shorty i to nie jest wiralem. Więc każda platforma troszeczkę inaczej łapie te wszystkie rzeczy, które robię. Chociaż wierzę, że jak będę wrzucała regularnie te śpiewanki, no to może ten algorytm po prostu zmieni się w ten kierunek i nie będę musiała robić brainrotów i będę robiła wirale na śpiewaniu, co będzie mnie cieszyło. Więc jedyne, co mogę wam powiedzieć na koniec, to trzymajcie kciuki, żeby udało nam się wypuścić jakieś piosenki, bo jest to moje marzenie od zawsze. I pewnie doskonale o tym wiecie, więc no mam nadzieję, że wam tego dostarczę. I że stara Miko może nie wróci, bo teraz jest stara, ale że treści i kierunek będzie taki, że was zadowoli. Bo ktoś pomyślał, wiecie, ludzie lubią mówić, rób co ty lubisz, a nie co inni. Ale ja jestem typem, wiecie, zabawiacza. Jest taki zawód, zapomniałam jak to się nazywa. Ja lubię zabawiać ludzi online, więc ja lubię robić treści, które cieszą innych, bo jeżeli one cieszą innych, to cieszą mnie. Więc jeżeli ja zrobię treść, która zobaczę, że was cieszy, to ja będę ją robiła częściej. Ale jeżeli przez miesiąc ja wrzucam starą Mamiko, treści w stylu starej Mamiko vlogowej i mam po 5 wyświetleń i czytam skończyłaś się, to mi się nie chce. To ja po prostu mówię, no nie, no to znajdę inny kierunek. Wiecie, ostatnio te kilka miesięcy temu założyłam kanał Mamiko Games i tam też mam po 5000 wyświetleń, ale tam mogę robić treści codziennie, jak sobie gram w grę, co lubię robić. Nie muszę się zmuszać, żeby wychodzić do ludzi z kamerą i nagrywać. Mogę sobie po prostu grać z moimi widzami. Pozdrawiam, jeżeli to oglądacie, bo no w Dress to Impress, mimo że mam 5000 widzów, to mój serwer zawsze jest pełny na Dress to Impress. Się kłócimy, kto teraz ze mną będzie grał. Więc to jest, wiecie, super. Ja to kocham. Ja kocham widzów obok siebie. Ja kocham, jeżeli wy się cieszycie treściami. Kocham, jeżeli dacie mi propozycję, co chcecie dalej u mnie zobaczyć. Więc to jest moja jedyna od was prośba i oczekiwanie, żebyście mówili głośno. Ale nie, wolę starą Mamiko, bo ja nie rozumiem tego komunikatu. To nie jest tak, że masz powiedzieć, nie wiem, swojej mamie: mamo, czemu mi nie zrobiłaś mojego ulubionego obiadu? Ale mama nie wie, jaki jest twój ulubiony, bo tobie się gust zmienia co tydzień. Więc powiedz mi, jaki obiad jest twój ulubiony? Jaki odcinek jest twój ulubiony? I nie mów mi, że mam wypuszczać piosenki, bo ja je chcę. Tylko na to potrzeba kasy i czasu. I ludzi. Rozumiesz? Więc ja nie będę ci codziennie wrzucała piosenki nowej. Ja mogę zrobić cover, też nie codziennie, bo to wymaga czasu i pracy i ćwiczeń. Ale będę robiła różnorodny content, który jeden da mi satysfakcję, a jeden da mi wyświetlenia i pieniądze. Więc mam nadzieję, że się rozumiemy. Dzięki za tą pogawędkę. Aż mi szkoda, że muszę kończyć, bo kocham vlogować. Doskonale o tym pewnie wiecie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek może coś odmieni. Może jakaś komunikacja wróci nasza i ja zrozumiem was, a wy zrozumiecie mnie. Ja zrozumiem wasze potrzeby, a wy moje możliwości. Dobra, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ktoś został do końca, to nie wiem, napiszcie jakie jest słowo klucz. Napiszcie w komentarzu nowa Mamiko. To będę wiedziała, że oglądaliście do końca. Nawet jeżeli wolicie starą Mamiko. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Nie musicie subskrybować,
bo ten kanał i tak ma za dużo subskrypcji, ja tych subskrypcji nie potrzebuję, ja na tych subach nie zarabiam, ani nie mam wyświetleń, więc nie subskrybujcie, zostawcie tylko łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Na razie, pa!